Cześć, ja nazywam się Krzysztof, witam Was na kanale Siła Ognia i zapraszam na relacje z zawodów DEFCON 1, druga edycja. Dobry obywatelu, czy zna Pan powód kontroli? Nie sądziłem, że tak to się zacznie. A więc pakowanko na DEFCON w toku. Szpej, no w większości znacie. Kamizelka, którą Wam opisywałem, plate carrier od Curahi, zmodernizowany i w zasadzie uzupełniony bardzo wieloma rzeczami. Różnice względem tego, co były na filmie, są takie, że to była kieszeń na granat, którą wyjąłem, no bo nie będzie mi potrzebna na tych zawodach. Wyjąłem też wkłady boczne, bo nie są potrzebne, za to twarde przód i tył zostały. Kieszeń GTG, którą Wam już pokazywałem w filmie o pasie. Bardzo fajna, całkowicie mięciutka. Chińska ładownica na naboje do strzelby. Niestety nie mam za bardzo ogarniętych ładownic na strzelbę, a szkoda, ponieważ na torze strzelbowym będzie do wystrzelenia chyba łącznie 30 czy tam 40 strzelbowych nabojów, więc nie wiem jak to ogarnę. Chyba będę ładował albo do tej gumowej kieszeni, albo do worka zrzutowego na pasku po prostu. No jakoś to trzeba będzie, jakoś będziemy kombinować, no nie ma innej opcji. Natomiast tak. Jeszcze jedna rzecz, która się zmieniła, to tutaj zgodnie z tym, co Wam kiedyś zapowiadałem, od GTG mam nowe naramienniki, comfort pady z takim uchwytem na rurkę od Camelbacka. Rurki nie będę tym razem wykorzystywał, natomiast tak, bo tutaj też tego plecaczka nie biorę. Będę się posługiwał tylko i wyłącznie wodą z butelki, ponieważ nie mam takiej potrzeby w tym momencie posiadania szybkiego dostępu do Camelbacka. Nie będę akurat sobie popijał w trakcie przebiegu. Tak wyszło tym razem. No ale to jest całkiem fajnie przydatne. No i to tyle, jeśli chodzi o kamzę. Rękawiczki, pigi, czapeczka pod hełm. Pas znacie. Jest to dokładnie ten pas GTG, którego recenzję robiłem ostatnio, więc będzie testowany w boju, że tak powiem. Hełm. To jest jakaś tam chińska podróba czegoś typu Team Wendy. Nie wiem, nieważne. Jest wagowo mniej więcej taki sam. W Chinach opisali go jako balistyczny, ale nie ufałbym Chińczykom w tym fakcie. Słuchawki Irmory na złączu tym na hełmowym. Okularki Swiss Eye, to znacie. No i wymagana maska przeciwgazowa, ponieważ jeden tor będzie do zrobienia w masce. Niestety tylko pistoletowy, co mnie trochę smuci, bo miałem nadzieję pośmigać z karabinkiem. Byłem ciekawy, jak wyjdzie takie szybkie strzelanie właśnie z karabinkiem, ale w masce przeciwgazowej. Natomiast tutaj organizatorzy zdecydowali się po prostu użyć tej maski jako, tak jak kiedyś się używało masek gazowych w wojsku, tych typu słoń, nie? I że ubierało się żołnierzy w opeksy, w te słonie i to był taki, jakby to nie wnosiło żadnej wartości bojowej poza tych jebaniem tych żołnierzy. No to tutaj tak samo, jakby ta maska ma na celu tylko przejebać zawodników, będzie po prostu bieganie z punktu A do B, lewo, prawo i strzelanie z pistoletu. No ale to już sobie zobaczcie już na samej relacji, o ile nie umrę gdzieś tam po drodze. To oczywiście duet znany i lubiany, czyli Glock 19X po tych moich przeróbkach. Znaczy się z kolimatorem, defenderem. No i latarką, która aktualnie nie świeci, bo się popsuła i czeka na wymianę na oryginalną.
AR, ten co był, Zionic oczywiście. Z takich ciekawych różnic, o których jeszcze nie mówiłem, to tak, tutaj zrobiłem sobie taki prototyp, mock-up takiego mojego fingerstopa, handstopa połączonego z takim barricade stopem, żeby móc się zaprzeć o coś. Tutaj widać taki ostry kąt. Trochę się wzorowałem na Arisace i na Magpulowskim tym barricade stopie. Na treningach sprawdzał się spoko. Zobaczymy, jak to wytrzymam. To jest póki co wydruk z drukarki 3D. Docelowo fajnie było, jakby to było na aluminium. Jak widać, miał pewne przeróbki, bo kształt był nie do końca taki ergonomiczny. Mianowicie palce się niefajnie na tym opierały, więc musiałem go trochę dremelkiem podszlifować. No ale tak jak mówiłem, to jest prototyp mock-up, który jest jeszcze tutaj w fazie opracowań. Zawieszenie wymieniłem sobie z Helicona, bo te helikońskie kompletnie nie nadawało się do używania z kamizelką. Miało taką zakładkę, która się zaczepiała i bardzo utrudniała pracę na tym zawieszeniu, więc to jest Ferro, tak. To jest jakaś kopia Ferro. To nie jest oryginał. No i na koniec kolejny wydruk z drukareczki, czyli taki podpolicznik półcalowy, również pod kątem działań z kamizelką, z plate carrierem, bo bez tego miałem wrażenie, że troszeczkę mi tego centymetra brakuje, żeby mieć dobry taki cheek weld i kontakt z kolbą. Bez kamzy tego nie mam, natomiast w momencie, kiedy strzelam z kamzą, to ta kolba układa mi się w taki sposób, że tego kawałka mi brakuje. Większego już nie potrzebowałem, bo no tak naprawdę te moje podwyższenie tutaj jest tam też chyba półcalowe, więc no już tak naprawdę ciężko byłoby mi się złożyć, żeby widzieć znak celowniczy w tym EOTech-u. Natomiast coś takiego już dla mnie zrobiło fajną różnicę. Jeśli zaś chodzi o strzelbę, to strzelby co prawda nie mam jeszcze własnej, więc musiałem pożyczyć od kolegi. Jest to strzelba typu pompka Armsan RSX2, z tego co kojarzę. Jest to turek z taką sprężyną, która ułatwia przeładowanie, w sensie te czułenko po prostu odbija podczas przeładowania, z szyną, na której nie zamontowałem co prawda kolimatora, bo nie mam kiedy go ustawić, no ale mam nadzieję, że da radę tak doraźnie na ten jeden tor, który mam do ostrzelenia. Dwa słowa na strój przed. Trochę zestresowany, ale jak zawsze. Zawody jak zawody. A powiedz, jakie zawody? Wszyscy chcą... Nieważne. Wykonamy. Zawody zaczęły się od odprawy, a później rozgrzewka. Zobaczymy, kto odpadnie już po samej rozgrzewce. 5 minut zostało, zapraszam. Ale świetny obiekt. Na rozgrzewce było dużo skoków, co miało sprawdzić, czy nikomu nic nie wypada ze sprzętu. Ja natomiast miałem po niej zakwasy w łydkach przez kilka dni. Patrząc na to, jaki model butów dominował wśród uczestników, muszę tutaj zaznaczyć, że wbrew pozorom Lowa nie była sponsorem tych zawodów.
Nie sądziłem, że tak to się zacznie. Gotowy, żeby wracać do domu? Tak, tak. Tam odpalaj samochód. Trzeba wstawić obiad i... Po rozgrzewce mogliśmy już zbierać się na konkretny tor. No i to koniec. To by mnie tu nie było. Więc wszystko na przypał. Ludziom się powodzi, tak to jest właśnie być influencerem. Ja muszę nosić, a on... Ale musicie pochwalić, Rozpoznawalnym influencerem. nie czyściłem mojego Tekła 15, ostatnio nagrałem w 2023 roku. Ja zawody rozpocząłem od toru Another One Bites the Dust. Pierwszym punktowanym zadaniem było poprawne wykonanie RKO na Fantomie przez 3 minuty, gdzie w zależności od trzymania tempa, głębokości uciśnięć, można było sobie odjąć do 200 sekund od czasu toru. Oceniane było również całe podejście do Fantoma. Poza tym był to tor pistoletowy z ostrzeliwaniem różnych celów przez okna, kończący się wejściem do pomieszczenia z ostrzelaniem wszystkiego w środku. Zaraz pierwszy tor. Długo czekałeś? Jakie nastawienie? Długo czekałem, jest mi zimno, trochę mi się trzęsę z nerwów i z zimna. Zobaczymy jak to będzie. Byle nie dostać z dyskwalifikacji, to najważniejszy cel na ten tor. Słyszałam plotki, że 4 magii to za mało. A ty Więc ile to masz? mnie tylko stresuje, wyłącznie. A co myślisz o torze? Wygląda na bardzo ciekawy. Szkoda, że tylko pistolet. Muszę już iść. Dobra. Ale wszystko w porządku? Wszystko w porządku, gościu? Halo? Wszystko w porządku? Żyjesz? Nie oddycha, przystępuje do RKO. A few moments later. Okej, mamy czujnik. Słuchaj no, synek! Sorry. Ten manewr byłby legalny, gdybym zrobił go nad tymi przeszkodami, ale nie ogarnąłem niestety tego na briefingu.
Skończyłeś? Tak. Rozładuj broń. No sobie. Widziałem. Trzymaj. Dzięki. Teraz tu jeszcze... Schowaj broń już. Schowaj. O panie. Oh no, no! Ładnie. Tak. Szkoda tych misów, ale No ładnie. szkoda. 328, Tor strzelecko poszedł mi ok, 08. poza tymi 3 nieostrzelanymi tarczami, natomiast udało mi się zebrać sporą skuteczność w RKO, za co miałem spory bonus czasowy. Kolejny tor, który strzeliłem, a w zasadzie 2 tory, to 1 to 5, z karabinu i z pistoletu. 1 to 5. Strzelasz tu. 1 strzał, 2 strzały. 3 strzały do trójki, potem wracasz do dwójki, strzelasz 4 strzały i tu 5 strzałów. I na tym kończy się przebieg. Dobra. Dobra, ready? Ready. Stand by. Załadowana, przeładowana kaburza. Are you ready? Ready. Stand by. Ostatnie zacięcie. I teraz 13, 76, Zdarza się, no kurczę, no przecież to... Dobra. Tylko nie... A kurde, tak idealnie solidnie. Ale pech. Daj spokój, ale to przez to zacięcie, to tylko dlatego. Przez zacięcie... Po 1 to 5 kolej na następny tor. Car broke down up ahead. It's being sorted out. It's gonna take a while. Stand by. Get your service weapon out. Red Impala, 2 lanes over on my 10. Copy that. Red Impala, 2 lanes left. Roger that. Tor 4, Red Impala z celami pistoletowymi i karabinowymi na dystansie do 100 metrów. Tor zaczynamy w aucie, gdzie ostrzeliwujemy cele z pistoletu, następnie wychodzimy, bierzemy karabin i możemy sobie czyścić tor. Mamy kilka miejsc, gdzie należy oddać strzały z karabinu do gonga, znajdującego się na końcu osi, a z kolei w samochodach poukrywane są również cele pistoletowe. Dalej kilka zasłon, za którymi znajdują się cele papierowe, niebieskie karabinowe, białe pistoletowe, co wymaga bezpiecznego przechodzenia z karabinu na pistolet i na odwrót. Bardzo fajne, a mam wrażenie, że niestety dość rzadko spotykane na zawodach. Jestem pierwszy i nie ogarniam tego toru. To będzie, kurwa, nie dostanie deku, to już wielka satysfakcja. Początek tego toru jest również dowodem, że 2-metrowy człowiek jest w stanie zmieścić się do Fiata Seicento. Jesteś gotów. Jestem gotów. Uwaga! Stand by. Pracujemy na bezpieczniku. Hej! 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 Hit! Hit! Hit!
Jasne? Można klęknąć? Hit! 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 Okej, stań. Odepnij magazynek. Rozładuj karabin. Dobra, zrzuć. Kontrolne. Dobra, i z pistoletem to samo, odpinamy magazynek. Dobra, zrzuć zamek. Kontrolny. Kabura. Dziękuję, 319,7 sekundy. O kurwa. Można klęknąć, tak, położyć się. Mówiłem, że jest dowolność pozycji. No właśnie. Natomiast fajna praca na przesłonach i to spoko. Też mną szuty, ale to jest dobrze. Cardio. O kurwa, ale jakie. Zawsze byłem kiepski w biegach, szczególnie po 2 dużych pizzach. O Jezu, zaraz się pożygam. Po pozbyciu się meksykańskiego kartelu z czerwonej Impali poszedłem na tor Hollywood Cinema, w którym scenariusz stanowi sytuacja zakładnicza w kinie. Po wyeliminowaniu tekturowych terrorystów na wejściu do sali kinowej mamy do ostrzelania 3 dodatkowe cele na widowni. O tym, jaki numer siedzenia w danym rzędzie mamy do trafienia, decydują 3 rzuty kością na początku toru. Numery oczywiście trzeba zapamiętać, a trafienie jakiejkolwiek innej tarczy to no shoot. Dobra? Dobra, jestem gotowy. Whenever you're ready. Dobra. Pik 11. Serce 5. 5 trefl. Jeżeli kończysz, rozładuj. Jako 6. tor strzeliłem Stinky Cardio. Prosty i wycieńczający. O, zaraz, magazynki by mi się przydały jeszcze. Ładuj mi te skrzydełki. Gotów? Tu. Uwaga! Tor tylko pistoletowy, strzelany w masce gazowej. Polegał na strzelaniu do gonga z 2 stanowisk na lewym i prawym krańcu osi. Po każdym oddanym strzale należało zmienić stanowisko, nieważne czy oddany strzał był celny czy nie. Cały tor miał górne ograniczenie 3 minut i to był czas bazowy, od którego się odejmowało lub dodawało punktację, a sama punktacja właśnie polegała na tym, że za każdy trafiony strzał sędzia odejmował 2 sekundy od podstawowego czasu. Nie wykonywałem jakichś mocnych sprintów między stanowiskami i starałem się skupić raczej na celności, chociaż oczywiście jakieś tam wpadki się zdarzały. Ogólnie wolałem trochę pozwlekać z oddaniem strzału, ale mieć pewność, że nie oddałem go na marne. A przy okazji
Pozwalało to trochę uspokoić oddech między biegami, a wiedziałem też, że w masce tego tlenu może szybko zacząć brakować. Mniej więcej w 3/4 przebiegu faktycznie miałem już mocne problemy z tlenem. Czułem, że tego powietrza zasysam przez ten filtr zdecydowanie mniej niż potrzebuję. Okropne uczucie takiego waterboardingu na sucho. I zapewniam was, że wizja zdarcia maski z twarzy w tym momencie była naprawdę ogromna i mocno kusząca. O kurwa! Dobrze, dawaj! Jeszcze raz, dawaj, dawaj, dawaj! Rozładuj do przejrzenia broń. Dzięki. 29 twój wynik, ten ostatni był. Tor na najdłuższej osi, clean up, chyba mój ulubiony, mimo że nie poszedł mi jakoś znakomicie, zaczyna się od ostrzelania celów na 300 i 200 metrach. Zasada ostrzeliwania celi była taka, że podczas strzału można było opierać karabin lub wspierającą dłoń jedynie na kolorowych punktach tank trapa. Kolor farby odpowiadał kolorom 2 celi do ostrzelania, a przy zmianie celu należało także zmienić pozycję na tank trapa. Zmiana tank trapa i ponownie ta sama zasada. Żeby uniknąć kary proceduralnej za misa, należało każdy cel trafić minimum 3 razy. Ja jednak nie mając kompletu trafień, biegłem dalej mimo to, żeby nie zafiksować się w jednym miejscu i być w stanie ukończyć cały tor, który miał górne widełki czasowe, bodajże 420 sekund. Po tank trapie do ostrzelania były cele z 9 holi. Podobna zasada, 9 hole oznaczony na czerwono w miejscach, gdzie można się opierać. 2 czerwone cele do ostrzelania po 3 razy z różnych pozycji. Tutaj szybka zmiana zdania, że jednak spróbuję strzelić 3. raz z tego otworu mimo braku nadziei na trafienie. Nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy dokładnie pudłowałem, ale łącznie na przebiegu z karabinem miałem 10 misów. Po wszystkim szybkie rozładowanie broni i wchodzę do niewielkiego killhouse'u z celami pistoletowymi.
Poza tarczami, gdzieś w środku pomieszczeń znajdował się dokument z kodem do schronu. Należało go odnaleźć, zapamiętać i pobiec otworzyć schron, żeby dowiedzieć się, do jakiego celu należy strzelić na końcu. Kod był na szczęście prosty, więc safe udało mi się otworzyć. W skarbcu znajdowały się dokumenty ze zdjęciami. Przy jednym zdjęciu była informacja, że jest na nim zdrajca, czyli cel do wyeliminowania. W samym schronie było dość ciemno, dlatego przed torem przygotowałem sobie latarkę na plate carrierze. Okazało się to bardzo dobrym rozwiązaniem. Włączyłem sobie lampkę już w biegu, światła było wystarczająco, a ja z kolei miałem wolne ręce do przeglądania papierów. Po wszystkim szybki powrót na stanowisko do karabinu wyborowego, który znajdował się na osi. Mniej więcej w 2/3 toru rozstawione były 3 gongi, obok których wiszą zdjęcia ludzi z dokumentów. Należy strzelić do gongu obok zdjęcia zdrajcy. Strzelam. Niestety mis. Może nie w najlepszym stylu, ale kończę tor, co jak się okazało było sporą rzadkością dla większości zawodników, przynajmniej tego dnia. Ostatni tor dla mnie dość skomplikowany. Ostrzeliwanie różnych metalowych celów za pomocą strzelby z silnego i słabszego ramienia, z różnymi rodzajami amunicji, do tego cele pistoletowe. Sam tor zaczynał się od kontroli drogowej. Bierz kubeczek, bierz notesik i gadaj z gościem. Dzień dobry obywatelu, czy zna pan powód kontroli? Kurwa! Mogę tam te tarcze strzelać, czy? Głową musisz,
Ale nie stąd, kurwa. Tam było miejsce na ten. Na obstrzymanie tych kart. Kurwa. Wszystko się zacina. Ja to naprawię, może... Znowu nie chodzi? Kur... Niestety strzelba sprawiła mi, jak sami widzicie, najwięcej problemów. Tor kończę na tarczy, natomiast jest to pewna nauka na przyszłość. Ale też i bez wsparcia Na podsumowaniu ogłoszenie wyników zostanego. Jeszcze raz wielkie dzięki dla sponsorów. Bardzo moi drodzy, przeczytamy wam listę z dzisiaj. Kamil. Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, przecież powinnaś być nauczony. Jest zmotywowany. To jest zynotypną, wiesz? Dobra, następnie... Następne miejsce... I Krzysztof. Chodź, kociku, pogratulujesz Krzysiowi. Następne miejsce Cezary Baryka. Ufo kawę weź dla żony. 8.
Zadowolony z nagrody? Tak. Co było w tych czerwonych? Co? Co było w tych czerwonych? Nie wiem. Brawo! Mówiłem kiedyś w odcinku do Przemka, Jana Jachonen, w kolejnych zawodach Cię pokonam. No i jedno miejsce wyjdzie od Przemka. Brawo! Jak się czujesz, że w końcu coś wygrałeś? Kurde, fajnie. Fajnie coś wygrać wreszcie. Okej, więc słowo podsumowania na temat samych zawodów. Dla mnie naprawdę super, topka, jeśli chodzi o takie taktyczno-praktyczne zawody strzeleckie. Na pewno bardzo ciekawe i wymagające tory, sprawdzające przekrojowo różne rzeczy. I wiem, że być może wielu osobom się to nie będzie podobało, no bo tak naprawdę te tory sprawdzały nie tylko strzelectwo, tak? No, mieliśmy sprawdzenie jakiegoś tam cardio, kondycji, strzelania na zmęczeniu, strzelanie w masce gazowej, zapamiętywanie w stresie i tak samo na zmęczeniu różnych tych liczb, cyfr, kodów, czy choćby sama resuscytacja krążeniowo-oddechowa też podlegała ocenie. Dla mnie naprawdę spoko, chociaż rozumiem, że nie każdy, kto idąc na zawody strzeleckie chce czegoś takiego, bo niektórzy wymagają po prostu sprawdzenia stricte umiejętności strzeleckich, a nie jakichś tam rzeczy wokół. No ale to po prostu nie są zawody dla takich osób. Dla mnie naprawdę topka. Ogromny plus to też dla mnie przechodzenie właśnie z karabinu na pistolet. Bardzo rzadko to widuję, być może nie wiem, na jakiejś furii jest coś podobnego. Natomiast ja osobiście spotkałem się pierwszy raz z tym na zawodach, z czymś innym niż dotychczas, czyli że po strzelaniu z karabinu odkłada się, bierze się pistolet i strzela się cele pistoletowe. No właśnie nie, tutaj mieliśmy taki, powiedzmy w cudzysłowie, typowy scenariusz przechodzenia na zapas, czyli po strzeleniu karabinu przechodziło się na pistolet, ciach, odstrzeliwało się pistolet i z powrotem powrót na karabin. Bardzo fajne. Oby częściej, aczkolwiek rozumiem trochę, że tego nie ma, bo to też wymaga bardzo ogarniętej obsługi sędziowskiej, która wie, na co zwrócić uwagę. I tutaj faktycznie taka obsługa była. Pozdrawiam w ogóle całą ekipę sędziowską, jeśli to ogląda. Naprawdę mega profesjonalna robota, sympatyczna atmosfera, bez takiego też czepialstwa i kapralskiego podejścia, jednocześnie naprawdę tak rzetelnie wykonywana robota. Trzeba było tutaj naprawdę pilnować zawodników, bo kąty bezpieczeństwa były bardzo wyraźnie określone, że tam górna krawędź kulochwytu, czyli nie można było chodzić z lufą do góry. Mi osobiście trochę tego szkoda, bo bardzo lubię ten sposób poruszania się z bronią, ale zasady to są zasady, więc trzeba się dostosować. Natomiast tutaj właśnie te kąty boczne też bardzo mocno pilnowane. Sam chyba wyrwałem jedną karę proceduralną za jakieś tam delikatne złamanie takiego kąta. I bardzo dobrze, bo po to są te zasady, żeby ich pilnować, przestrzegać, moi drodzy Państwo. Poza tym cała oprawa tego wszystkiego. Strzelnica w Pawłowie, świetny obiekt, głowa, który widać, że bardzo dużo serca wkłada zarówno w tę strzelnicę, w siłownię, jak i w organizację tych zawodów. No czuć to było tak naprawdę bardzo taką miłą, sympatyczną atmosferę zarówno między zawodnikami, jak i organizatorami. Pyszne jedzonko, naprawdę świetne, zarówno słone, słodkie przekąski, napoje, jakieś tam obiad typu steki, chyba jakieś nawet burrito tam były, czy inne takie meksykańskie potrawy. Aż żałuję, że wszystkiego nie spróbowałem, ale po prostu miałem tak żołądek ściśnięty z tego wszystkiego, że bardzo mało jadłem i co mi się potem notabene odbiło na końcu, bo ten ostatni tor to strzelałem naprawdę już na takim dużym głodzie. Mój błąd do zapamiętania, że powinienem na przykład tutaj się bardziej nawadniać być może jakimiś słodkimi napojami. Takie zawody to nie jest moment na myślenie o kaloriach czy coś, tylko tutaj trzeba było ładować cukier oporowo, żeby mieć energię dostarczaną na bieżąco, więc tak, wniosek na przyszłość, moi drodzy Państwo. Kolejna sprawa, nagrody dla uczestników. Słuchajcie, ja sobotnią klasyfikację, czyli z tak jakby tylko tego jednego dnia, skończyłem chyba na 15 miejscu. Nie jestem pewien, 15, 16, coś koło tego. Natomiast klasyfikację generalną, z tego co pamiętam, to skończyłem na 34 miejscu. Też nie jestem pewien. Natomiast zawodników ogólnie wystartowało około setki, więc taki wynik nie najgorszy. I mimo tych moich błędów, które tam popełniałem,
no, nie poszło mi najgorzej, jak sami widzicie. 1/3 stawki to mniej więcej to, co się spodziewałem, szczerze mówiąc, po tych zawodach. Wstydu nie ma, nie jest to też wybitnie, ale dla mnie ok. Mogłem się trochę lepiej przyłożyć, to prawda, ale o błędach sobie za chwilę porozmawiamy. Natomiast fajne było właśnie to, że po każdym dniu był rozłożony stół z nagrodami i od pierwszego miejsca była wyczytywana lista zwycięzców i z tej pełnej puli taka osoba wybierała sobie jedną nagrodę, która najbardziej mu się spodobała. Co było spoko, bo nie jest to takie uczucie participation trophy, że dostajesz nagrody za sam udział, bo jakby ta pula topnieje z każdym miejscem i te nagrody są może nie słabsze, ale po prostu inne. Te najfajniejsze się oczywiście rozchodzą na samym początku. Domyślacie się chyba, że Luneta Leopolda nie zostaje gdzieś tam do 20 miejsca, no jakby nie oszukujmy się. Natomiast bardzo fajnie, że udało się coś takiego załatwić, bo jest to poczucie docenienia, że ta nagroda, którą sobie tam bierzesz, jest wypracowana. Dla mnie spoko. Miło było wreszcie coś wygrać, nawet gdzieś tam w okolicach tego 15 miejsca, więc spoko. Czy coś można było zrobić lepiej? Szczerze mówiąc, ciężko mi stwierdzić. Pierwszego dnia na przykład myślałem sobie, że skoro tyle osób nie ukończyło toru clean-up, bo on był taki bardzo weryfikujący, dużo osób go po prostu nie ukończyło. Ja chyba w momencie, kiedy podchodziłem do tego toru, to byliśmy 6. ekipą tego dnia, która go strzelała. I z tych wszystkich ekip ja chyba byłem 4. osobą, która tego dnia w ogóle ukończyła ten tor. No to jakby rozumiecie. Więc pomyślałem sobie, że być może skoro tyle osób go nie ukończyło, no to być może tego czasu było troszeczkę za mało na strzelenie tego, co tam trzeba było strzelić. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że gdyby jeszcze powydłużać te czasy tych torów, no to naprawdę siedzielibyśmy tam do północy i być może wciąż te tory nie byłyby strzelone. No jednak trzeba gdzieś tutaj wypośrodkować to wszystko. Dało się ten tor strzelić. Oczywiście trzeba było zrozumieć, że trzeba poświęcić być może parę trafień i iść dalej, żeby go ukończyć, a nie powiedzmy zafiksować się na, nie wiem, drugim tank trapie i mieć pełny czas toru 420 sekund plus wszystkie misje, które się dolicza za każdy nietrafiony cel, który byłby po tym tank trapie. No wiadomo, że mając tylko powiedzmy tak jak ja 11 misów, ale krótszy czas, no nie miałem doliczonego żadnego misa za to, że nic nie strzeliłem. Nie? Rozumiecie, o co chodzi. Aczkolwiek rozumiem, że jak się tam jest na tym torze, no to poczucie upływania czasu jest zaburzone. No, mnie to z kolei dopadło na torze następnym. No i teraz tak, jeśli chodzi o moją skromną osobę, po pierwsze co się u mnie sprawdziło. Po pierwsze sprzęt. Naprawdę czułem, że to co mam na sobie, poza tymi strzelbowymi tematami, to jest już moja topka, to co mogę osiągać. Z jakimiś tam drobnymi poprawkami mogę tylko wjechać. Natomiast było mi wygodnie, czułem, że ten sprzęt mi pomaga, a już tym bardziej nie czułem, że mi przeszkadza, zarówno jeśli chodzi o pistolet, karabin, pas, kamizelkę, hełm. Wszystko czułem, że naprawdę tutaj mi gra. Fajną weryfikacją dla worka zrzutowego był ten przebieg właśnie na clean-upie, gdzie wychodząc z tego killhouse'u i biegnąc do schronu, w ładownicy miałem jeden częściowo pełny magazynek od karabinu, jeden pusty od karabinu, pusty od pistoletu i jeden też częściowo pełny od pistoletu, więc tam już naprawdę się działo dużo, a mimo to podczas tego sprintu nic mi z niego nie wypadło, więc ta konfiguracja widać zdała egzamin. Ja oczywiście go sobie przygotowałem, trochę ten worek tam go ścisnąłem, żeby dało się wrzucić, ale żeby trudniej z niego wypadały rzeczy. Natomiast tak, po tym poczułem się bardzo pewnie z tym sprzętem, który mam, więc to było fajne. Dalej, celność. W większości przypadków byłem naprawdę zadowolony. Poza celnością ten tak zwany shot calling, czyli w momencie, kiedy nie trafiałem, to wiedziałem, że muszę coś dostrzelić. Na przykład z dość daleka byłem pewien, że na przykład walnąłem Charlie i muszę dostrzelić, jeśli chcę mieć alfę. Widziałem jakieś tam moje błędy od razu, to było spoko. Jak i sama taktyka pokonywania torów, no to co mówiłem o clean-upie, czyli wiedziałem co poświęcić, gdzie przyspieszyć, gdzie zwolnić, poza tym, że ogólnie mogłem przyspieszyć, ale o tym sobie porozmawiamy za chwilę.
No poza tym ostatnim, bo tam była zajebka ze strzelbą, ale to już sami widzieliście. No i tak samo dobór przy okazji taktyki pokonywania torów, to mogę powiedzieć, że ilość amunicji to zawsze dobierałem dobrze, z lekkim naddatkiem, że tak nie czułem się jakiś przeciążony tymi wszystkimi magazynkami. Nie czułem, że wziąłem za dużo, a jednocześnie nie musiałem się martwić, że jak nie trafiam, to o matko, co ja zrobię, bo zaraz mi się skończy amunicja, jak na Shooting Gamesach kiedyś. To chyba tamte zawody już sprawiły, że nigdy nie wezmę za mało amunicji, więc też tutaj czułem się dobrze przygotowany. Natomiast co nie zagrało? No oczywiście strzelba mi nie zagrała. Tak naprawdę ten tor strzelbowy mnie sprowokował, że to już nie może tak dłużej być, że ja muszę sobie tę strzelbę kupić, zacząć z niej strzelać i zacząć z niej ćwiczyć manualkę, bo to coś tam działo, była tragedia. Ocencie sobie sami, czy to była wina strzelby, czy mojej manualki. Moim zdaniem trochę tego. Generalnie wydaje mi się, że gdyby nie to, że nie umiałem trafić z tej strzelby kilkakrotnie, że właśnie miałem te zacinki, to doszedłbym w tym torze dużo dalej, nawet biorąc pod uwagę te papierowe tarcze, które ominąłem z pistoletu. To jest no, bezdyskusyjnie rzecz do poprawy. Druga sprawa to wydaje mi się, że można było się pokusić o szybsze pokonywanie tych, takie ogólnie szybsze strzelanie i pokonywanie tych torów. Zauważyłem, że tak samo na pacewie, jak i tutaj włączyło mi się takie typowe ostrożne podchodzenie do tych torów, czyli jak to się mówi, to jest granie, żeby nie przegrać, a nie granie, żeby wygrać, bo gdybym puszował pod to, żeby właśnie wykręcić jak najlepszy wynik, to prawdopodobnie bez dużej straty na celności byłbym w stanie wykręcić lepsze czasy z tych torów, ale to już tak ciężko mi stwierdzić, czy w kontekście całego czasu to tak dużo by zmieniło, ale no, można było szybciej strzelać generalnie. No a przede wszystkim do poprawy bezstrzałka na pistolecie, żebym szybciej widział kropkę w oknie kolimatora. Czułem się z tym pewnie, a teraz znowu się trochę z tym zapuściłem przez ostatnie 2 miesiące, więc no co tu dużo mówić, trzeba pracować. Dalej strzelanie z postaw wymuszonych na dłuższy dystans. O ile jak mam dużo czasu i nie czuję takiej presji, to te strzelanie z tych tank trapów i tych 9 holi mi nawet wychodzi. Szczególnie jak widzę, gdzie są splasze, w momencie, kiedy nie trafia mi, łatwo mi nanieść poprawkę. Tak w momencie, kiedy ta presja czasu się pojawiła, to trochę zgłupiałem. Potrzebuję się trochę w tym podszkolić, jeśli chodzi o stabilizację tego karabinka w takich nietypowych postawach, gdzieś dopchnąć kolanem, gdzie docisnąć ten karabin, tak żeby ta kropka celownika mi nie latała, bo zestaw Magnifier z EOTech-em naprawdę nie czułem, żeby mnie ograniczało. Naprawdę dobrze widziałem zarówno te cele, jak i to, jak ten znak celowniczy pracuje mi i faluje podczas moich operacji tutaj. Natomiast po prostu czułem ten brak stabilizacji i brak mojego wytrenowania po prostu w takim strzelaniu. Więc 100 metrów i więcej, postawy wymuszone, fajnie by było gdzieś to przerobić, szczególnie przed lekką piechotą. No i to by tak naprawdę było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co Wam się podobało najbardziej, co wydawało Wam się najciekawsze albo najtrudniejsze na tych zawodach. Zapraszam do wspierania mnie na YouTubie, ponieważ sam YouTube płaci mi bardzo niewiele, więc bardzo chętnie przygarnę pieniądze od obcych ludzi. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapki, dzwoneczki, wszystko, co tam się tylko da pod moim filmem. Ja się z Wami żegnam i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.